ciekawa, czy dzisiaj wyjdzie mi kicha. Sprawdzimy to. Ale tutaj, co widzisz, miód, boczek, cebula, salceson, smalec, kapusta kiszona i ta kicha to nie przypadek. Zrobię 2 przepisy. Kiszka pieczona w airfryerze, troszkę na słodko i troszkę na bardziej wytrawnie. Także zostań ze mną, zaraz się dowiesz, jak to zrobiłem. Cześć czapka, zaczynamy. Nacinamy sobie ten przepis, który zobaczysz za chwilę. Oczywiście robię na grillu. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo w airfryerze. Na zewnątrz zima, więc żeby przypomnieć sobie troszeczkę smak lata, no co, wpadłem na pomysł, zrobimy kiszkę. Flak usunięty, więc możemy przygotowywać dalsze składniki do słodkiej wersji i bardziej wytrawnej. Ta słodka, ta Cię dobrze zaskoczy. Dobra, moi mili, do wersji wytrawnej potrzebujecie przede wszystkim kaszanki. Ja mam akurat tą z podrobami, bo taką lubię, taka była. Możesz wybrać tą bez podrobów. Kapustę kiszoną. Jeżeli jest bardzo kwaśna, to możesz ją trochę przepłukać wodą. Ja lubię, jak jest naprawdę kwaśna, więc zostawiam po prostu wyciągniętą akurat ze słoika. Cebuli trochę, boczuś, no i salceson. Zostało mi jeszcze trochę salcesonu. Kurwa, salceson, co ja gadam. I oczywiście smalec, domowy smalec. Jeżeli nie ma smalcu akurat teraz, to nie przejmuj się. Możesz użyć ten smalec w kostce oczywiście. Ewentualnie masła, możesz dać trochę oleju albo oliwy. To zdecydujesz sam. Albo po prostu też możesz nic nie dawać, bo z boczku też się wytopi trochę tłuszczu, więc to też będzie ok. Ja dam jeszcze trochę smalcu, żeby jeszcze bardziej było tłusto i grubo. Jak zawsze. Najpierw pokroimy sobie trochę boczku w plastry, takie grubsze. Tyle wystarczy. A potem pokroimy sobie to takie paseczki. Jak widzisz, on jest dość długi, więc ja przekroję to jeszcze na pół. Boczuś gotowy. Teraz czas na cebulę. Cebulę pokrój jak chcesz. Przekroję ją sobie na pół. A następnie w takie półksiężyce. Dobra? Tyle wystarczy nam tej cebulki. Składamy. I zaraz mamy pierwszą kaszankę przygotowaną. Folia aluminiowa. Ja ten smalec zazwyczaj daję na dół. Jak się to wszystko tam fajnie wytopi, ten smalec jeszcze nada takiego, ja to jak znasz, mnie lubię na grubo. Smalec mamy już na dole. Teraz kładziemy na to kaszankę. Może zrobię tu, odłożymy sobie boczku, czy coś tam. Tu mamy to. Kładziemy sobie na to, o, proszę bardzo. Kapucha kiszona, wjeżdża. Kapucha kiszona, o, tutaj od boczku sobie ją ładnie kładziemy. Daj ile uważasz. Jeszcze dla podkręcenia smaku tego wszystkiego, ząbek czosnku, nie kroję go, tylko zgniatam delikatnie. Rozgnieciony wkładam w kapuchę. No i co tutaj robimy dalej? No nic innego, jak dokładamy ostatnie składniki. Czyli cebulę i boczek. Może nie cały dam, bo naprawdę jest grubo, ale tak, żeby tylko trochę zakryć i będzie dobrze. To wszystko teraz dodaję pieprz i trochę soli. Generalnie nie za dużo, bo pamiętaj, mamy kapustę kiszoną, która jest kwaśno-słona. To już jak mamy, to gdybym używał oleju bądź oliwy, polałbym jeszcze to z góry. Dlatego, że tego nie będę używał, no to dokładam jeszcze troszkę tutaj na górę naszego domowego smalcu. Mamy już gotowe, więc zawijamy i do środka, mili Państwo. Pierwsza wersja wytrawna gotowa. Czas na drugą, słodką, która Cię naprawdę zaskoczy. Wersja wytrawna kaszanki
już leży i czeka. Do przepisu kaszanki z airfryera, czy frytkownicy beztłuszczowej. W ogóle kto wymyślił nazwę frytkownica beztłuszczowa? Powinien dostać chyba nagrodę jakąś. Bo naprawdę musiał się nieźle nagimnastykować, żeby coś takiego wymyślić. Więc do mojej kaszanki, którą będę robił na słodko, tak, na słodko, potrzeba przede wszystkim kaszanki, jabłka, sól, pieprz, musztarda francuska, miód. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, to jeszcze raz. Miód. To wszystko. Przygotowujemy, pakujemy w sreberko, airfryer, 10 do 12 minut i prima sort. Najpierw sobie przygotujemy jabłko. Ja generalnie jabłko przekrajam na mniejsze kawałki. Wykrajam sobie środek i kroję na mniejsze kawałki. Ja zostawiam skórę, ponieważ mam jabłka ze sprawdzonego sadu. Jest zima, a one u mnie cały czas leżą i z nimi nic się nie dzieje. Chrupiące. Potwierdzam, może nie dam całej. Myślę, że tyle spokojnie wystarczy nam. 2 minuty, pakunek, folię aluminiową i mamy to. Moi drodzy, ponieważ tutaj nie dajemy smalcu, to użyjemy trochę oliwy. Pyskujemy na sam dół. Oczywiście nasza kaszanka. A tam jeszcze ją trochę, o. No i co? Jabłko. Tak. Nikt chyba nie założy. Na to kładziemy trochę, żeby nam chrupało jeszcze bardziej pod zębami, francuskiej musztardy. Super. Mamy to. Teraz od razu na to sól, pieprz. W tym przypadku soli trochę więcej. I mi chodzi o. Tu uwaga, troszkę dla podkręcenia tego smaku płatki chili. Papryczka chili. Kolejne 2 minuty, nawet nie. Mamy gotowe. Zawijamy. Tą sobie zawinę. W ten sposób. A co? Kto mi zabroni? Kuchnia. Kuchnia mać! Kuchnia mać, tak. Na słodko, wytrawna kaszaneczka wlatuje zaraz do airfryera. Na ile? Na 10-12 minut, 180 stopni i wyciągamy i mamy 2 smaki, które są totalnie odmienne. Gwarantuję Wam, że będziecie zachwyceni. Więc co? Airfryer i lecimy. Dziesięć minut za nami. Kaszaneczka już gotowa. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Już pewnie niedługo będzie można przesyłać zapach. Nie wiem. Ale jakby tak było, to powiem Wam, że już byście czuli się głodni. Tak jak ja. Rzadko kiedy nie jestem głodny, ale dobra kaszanka nie jest zła kaszanka. Spłaczmy. Jezus, jak to pachnie. Kiejku, jak to pachnie. Tu mamy tą wytrawną. La la. Mili Państwo, ludzie, pany. Superanckie chyba. Której spróbować? Nie wiem. Słuchajcie, moi mili. To pachnie. To co? Najpierw wytrawna wiedzie. Boczuś, kapusta kiszona, cebulka i salce słonik, czyli smalczyk.
Mm. To nie jest dokładnie taka sama, jak robię ją na grillu, ale uwierzcie mi, że naprawdę jest pyszna. Naprawdę jest pyszna. Jeszcze ziepko za nim na słodko. Trochę jabłuszka. Musztardy francuskiej, czyli francuska musztarda kaszana. Próbuję. Nie gadam, tylko próbuję. Dwa całkowicie inne smaki. Tu pomimo tego, że to jest na słodko, nie czuć tego, że to jest takie słodkie. No ja raczej ze słodkości to wiecie, to golonka, może żeberko. O właśnie, jako żeberku mowa, to tutaj będziesz miał linka do fajnego przepisu z żeberkiem w roli głównej z airfryera. Nie będę nic więcej dodawał do tego przepisu, póki sami go nie zrobicie, to nie dowiecie się, która wersja jest właśnie dla Ciebie. Dajcie znać w komentarzu, którą wersję wybierzecie, albo którą już wybraliście, próbowaliście i uważacie, że jest lepsza. Cześć czapka! Do zobaczenia w następnym odcinku.